Zawsze nienawidziłam tego koszmaru, który nawiedzał mnie za dziecka. To jedyne wyraźne wspomnienie mojego dzieciństwa. Ten okropny koszmar. Miewam go codziennie. Koszmary o mężczyźnie, który wydawał się być zarówno jawą, jak i snem. Nie wiem, czemu niegdyś mnie przerażał. Gdy za każdym razem gonił mnie przez las, a mi nigdy nie udawało się uciec. Przypuszczam, że już nie muszę się o to martwić, o uciekanie. Rodzice mówili, że to tylko sen, tak jak rodzice robią, a ja jako dziecko wierzyłam im. Próbowałam przezwyciężyć strach przed zasypianiem, ale nigdy tego nie lubiłam, wręcz nienawidziłam. I wiem, że każde dziecko nienawidzi nocy, potworów pod łóżkiem i tym podobnych, ale ja zupełnie z innego powodu. Dopiero jako 20-latka doszło do mnie, że to nie sen. On nie był snem. Wiedziałam, że kiedyś spotkam go na jawie, lecz podskórnie próbowałam to wypierać. Wmawiałam sobie, że nie muszę się bać, ale się bałem. A w dniu, w którym się to wydarzyło po raz kolejny, obudził mnie koszmar. Postanowiłam wybrać się do mojego spokojnego miejsca, ławki w środku lasu. Chwyciłam książkę i ruszyłam. Wieczór był zimny, chłodny. Gdy tylko opuściłam budynek, poczułam to w kościach, jakby próbowało mnie sparaliżować, wyciągając ze mnie ostatnie resztki ciepła. Spacer wydał mi się krótszy niż zazwyczaj. Odpłynęłam, a gdy się obudziłam, byłam w lesie, otoczona drzewami. Wiatr wciąż szeptał, bym szła szybko dalej. A gdy w końcu tam dotarłam, usiadłam w spokoju. Wszystko nagle ucichło. To było prawie alarmujące. W takiej ciszy uświadomiłam sobie, że drzewa przestały szumieć, a ptaki przestały śpiewać. A to miejsce? To miejsce było miejscem z mojego snu i nagle go poczułam. Był za mną, śledził mnie. Wkradł się na jawę i czułam, że powinnam się bać, ale się nie bałam. Gdy przemówił, mówił wprost do mojej duszy. Powiedział mi, że mnie nie skrzywdzi. Jest tutaj, by mnie chronić i sprawić, że nigdy nie poczuję tego, co kiedyś, że już nigdy nie będę się bać. Jedyne, czego chciał w zamian, to moje ciało, ludzką formę, by mógł żyć tak jak prawdziwy człowiek, a ja się zgodziłam. Odrodziłam się i teraz żyję nowym życiem, bez strachu. I już teraz wiem, że nigdy nic mnie nie nawiedzi.